Konstytucja 3 maja. My, Polacy, bardzo się nią szczycimy, a na jej pamiątkę obchodzimy co roku Święto Narodowe. Ale czy wiecie, dlaczego była tak ważna? Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, to zbiór najważniejszych praw w państwie. Mówi o tym, jak urządzone i jak rządzone powinno być państwo. Zawiera także podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Została uchwalona 3 maja 1791 roku w sytuacji, gdy Rzeczpospolita pilnie potrzebowała reform. Państwo polskie było bardzo słabe, a nasi sąsiedzi Austria, Prusy i Rosja mieli niepokojąco dużo do powiedzenia. Przyjęcie nowoczesnej konstytucji, opartej o ideały oświeceniowe, miało być więc dla Polski ratunkiem. Na jej wprowadzeniu zależało także ówczesnemu królowi Polski, Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Rzeczpospolita miała stać się więc pierwszą na świecie monarchią konstytucyjną. Konstytucję przyjął Sejm czteroletni, zwany też Wielkim. W trudnej sytuacji zdecydowano się przyjąć ją podstępem, ale wciąż legalnie. Na posiedzeniu 3 maja była mniej więcej tylko 1/3 posłów. Wszyscy przeciwnicy konstytucji nie zdążyli jeszcze po prostu wrócić po przerwie wielkanocnej. Jakie były główne założenia konstytucji? Konstytucja ustanawiała katolicyzm religią panującą, ale innym wyznaniom zapewniała tolerancję. Szlachta dostała gwarancję zachowania wszystkich swoich wcześniejszych przywilejów, ale nowe prawa dostali także mieszczanie, a chłopów wzięto pod opiekę rządu. Ten zapis mógł zapowiadać dalszą poprawę sytuacji chłopów. Przyznanie praw najniższym stanom można uznać za realizację idei oświeceniowych. Co jeszcze nowego proponowała konstytucja? Przede wszystkim nowoczesną koncepcję trójpodziału władzy. Władzę ustawodawczą, czyli uchwalanie prawa, miał dwuizbowy Sejm. Władzę wykonawczą, czyli realizację prawa, tym miał zająć się król oraz Straż Praw, coś na kształt dzisiejszego rządu. Władzę sądowniczą miały przejąć niezależne sądy. Zniesiono także liberum veto, które wcześniej pozwalało każdemu szlachcicowi zerwać obrady Sejmu w dowolnym momencie. Tekst samej konstytucji w pierwszym wydruku ma około 30 stron, ale jak widzicie, nasza księga jest bardzo gruba. To dlatego, że do konstytucji dołączono także inne ustawy i uchwały rządowe. Czy konstytucja 3 maja działała w praktyce? Niestety, nigdy w pełni nie weszła w życie. Jej uchwalenie nie spodobało się ani przeciwnikom konstytucji, ani państwom ościennym. Doszło do wojny z Rosją w obronie konstytucji, wojny przegranej. Jej skutkiem był drugi rozbiór Polski.